Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o literce L, tym razem w brytyjskim, ponieważ jest ona dosyć specyficzna, czyli jest traktowana jako zwykłe L, ale również jako coś innego. Ale zanim to nastąpi, chciałbym tylko powiedzieć i oświadczyć, że mój kurs jest gotowy. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany takim kursem, to zapraszam po prostu do kontaktu. Można skontaktować się ze mną za pomocą Facebooka. Myślę, że z łatwością mnie odnajdziecie. Napisać do mnie prywatną wiadomość i tam sobie porozmawiamy odnośnie szczegółów, ceny i to, co możecie znaleźć w tym kursie. Kurs jakby jest kompilacją gramatyki, ale bez czasów i bez słownictwa, tak jak tutaj widać na obrazku. Czyli nie koncentrowałem się na czasach i też jakby wierzę w to, że nie musimy używać specjalistycznego słownictwa ani żadnego jakiegoś wybujałego słownictwa, żeby móc komunikować myśli. Dlatego to w tym kursie na pewno jesteście w stanie zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. I ostatni odcinek przygotowałem jakby na podstawie 5 tematów, właściwie można powiedzieć jakby 6, bo pierwszy temat to artykuł o gospodarce, drugi opieka nad dzieckiem, trzeci reakcja po obejrzeniu filmu, czwarty spotkanie w sprawie pracy, bo ktoś tam mnie prosił, żeby coś takiego przygotować i postanowiłem, że tak, zrobię to, ale najpierw miałem myśl taką, żeby zrobić to jakby na podstawie osoby, która szuka pracy, a później zrobiłem to w drugim kierunku, czyli stworzyłem jakby takiego potencjalnego pracodawcę, który zadaje nam pytania albo który na przykład mówi, że potrzebuje tylu i tylu ludzi do danego działu i tak dalej i szuka po prostu kandydatów na dane stanowisko. Więc to wszystko jesteśmy w stanie zrobić bez czasów i bez słownictwa, powtarzam. I tak samo wyjazd i fajna oferta, to jest jako 5. temat, więc jakby spotkanie w sprawie pracy jest podzielone na pracodawcę, jak i pracownika. I w obu sytuacjach jesteśmy w stanie się znaleźć. A teraz brytyjskie L. Tak, to L jest dosyć specyficznie wymawiane, ale nie ma tu żadnych jakichś wielkich komplikacji. Po prostu jest to, już od razu powiem, jest to polskie EU, czyli po prostu oni traktują L-kę jak takie polskie EU, ale gdzie ono występuje? Na pewno nie występuje na początku wyrazu, czyli na przykład jeżeli mamy przykładowe letter, no to jest list, czyli mówię o tym i nie powiemy wetter, bo to bez sensu, więc jakby wszystkie słowa, które zaczynają się na L-kę będą wymawiane normalnie jako L-ka. Natomiast wystąpi to wtedy, kiedy będziemy mówić o L-ce na ostatniej pozycji w słowie, czyli jako ostatnia litera. Czyli jeżeli mamy well, to oni powiedzą sobie po prostu well. Jeżeli mamy na przykład people, może to napiszę, czyli tu będzie well, później mamy people, czyli oni nie powiedzą people, tylko powiedzą, czyli my mówimy normalnie people, a oni powiedzą people. A dlaczego? Dlatego, ponieważ e w angielskim jest po prostu bezdźwięczne, więc oni nie traktują tego jako dźwięk. Po prostu jest to litera, ale tak naprawdę nie ma tam dźwięku. Więc ostatecznie people L jest ostatnią literą jakby w słowie, dlatego będziemy traktować to jako ły. Jeżeli mamy school, to samo szkoła przeczytamy jako school, call przeczytamy jako call, help przeczytamy jako help, feel przeczytamy I feel it, czyli po prostu ja to czuję, I feel that. I to będzie ok. Level przeczytamy jako level, careful przeczytamy jako careful, ponieważ tutaj ta R-ka też wystąpi. I o tej R-ce też mówiłem w jednym z epizodów, a był to numer 5, czyli w epizodzie 5 znajdziecie dokładnie, jak działa R-ka w brytyjskim. Ja jeszcze będę robić taki uzupełniający film co do R-ki, ponieważ tamta forma była inna, tu jest bardziej czytelna, więc na pewno ten filmik jeszcze się powtórzy troszkę w łatwiejszej formie. Później mamy letter. Tutaj nic nam się nie pojawia, po prostu mamy L-kę na początku, więc tu się nic nie zmieni. Plant. Jeżeli L-ka jest w środku, też nie powiemy plant, bo to będzie po prostu dziwnie brzmiało. Więc powiemy plant.
Original, czyli znowu ły pójdzie na koniec. Więc co warto po prostu zapamiętać, to że LK na samym końcu przejmuje ły i tak samo, no jeżeli wystąpi właśnie ta LK, która będzie z E, czyli będzie jakby bezdźwięczne E, no to wtedy też możemy powiedzieć people, ponieważ mamy no, troszkę takich słów, na pewno w angielskim się znajdzie. A teraz kilka przykładów. Zwróćcie uwagę, jak on mówi the people, nie powie people, tylko people. The people in the modern world, in the secular world. The people. Tak w ogóle ta strona Youglish, ona się nazywa Youglish, tu mamy YouEnglish, Youglish.com. Tutaj mamy możliwość UK, więc można sobie po prostu wpisać i też bardzo fajnie posłuchać, jak właśnie coś takiego brzmi. Czyli mamy UK, mamy US, tak, czyli Ameryka, i mamy Aussie, czyli mamy Australię. No i teraz tu pani mówi in the all white Catholic school, czyli nie powie school, tylko powie school. In the all-white Catholic school run. School. No i tutaj mamy kolejny przykład, czyli help. Oczywiście to wszystko zależy od rejonu, jakby od intensivity, czyli od tej intensywności, jakiegoś tego zakresu stosowania. No jakoś to skaluje tam względem rejonu, ale posłuchajmy następne. Tym razem zwolniłem troszkę, żebyśmy to mogli lepiej usłyszeć. And these were also added to help reduce drag. To help reduce drag. Tutaj pani też ma ładny akcent, więc też to wyraźnie słychać. We have here is a blend of original and Original. So we have a blend of original. No i tyle, moi drodzy. To jest wszystko. Krótka zasada do brytyjskiego. Myślę, że się fajnie przyda i też na pewno fajnie brzmi. No i powtarzam, gdyby ktoś chciał zapoznać się z moim kursem, to zapraszam do kontaktu. Miłej majówki, no i do zgadania następnym razem. Trzymajcie się. Hej!